Dwa Dell CPI z serii R. 14,1 cala matryca. Pentium 2. Z zewnątrz, jak widać, zasadniczo zupełnie się od siebie nie różnią. Ale czy na pewno? Rzućmy więc okiem pod maskę. Jak widać, bardzo ładna 14-calowa matryca. W tle mój piesek. Tutaj zaskoczenia nie ma. Ładny touchpad. Funkcyjne przyciski. Przyjemna klawiatura znana z wcześniejszych Dell CPI. Włącznik i zasadniczo bardzo minimalistycznie, czysto. Tyle. Spójrzmy więc na drugiego Della. Cześć, witajcie, z tej strony Retro Gaming Laptop, a głównym bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Dell CPI, ale Dell CPI nie taki pospolity jak większość CPI-ków sprzedawanych w sieci. W sieci generalnie można rozróżnić trzy podstawowe modele Della CPI. Jest Dell CPI z serii D, czyli podstawowy Pentium 2 z 2 MB kartą graficzną Neomagica na PCI. Do tego gniazdo procesora MMC1 i chipset BX440. Występuje sobie w rozmiarach matrycy 12 cali oraz 13,3 cala. Następnym jakby modelem, który wyszedł zaraz po nim, był Dell CPI z serii A. Dell CPI z serii A od Della CPI z serii D różni się zasadniczo tym, że procesor jest już w standardzie MMC2. Chipset nadal mamy BX440, natomiast pod maską było jeszcze jedna ważna zmiana, a mianowicie karta graficzna, którą było Neomagic 2200 z pamięcią własną 2,5 MB oraz przeszliśmy tutaj z szyny PCI na szynę AGP. Nie było akceleracji sprzętowej wciąż, ale było na tyle wydajnie, że można było w dawnych czasach pooglądać pierwsze DivX-y. Zaraz po Dellu CPI z serii A w niedalekim odstępie wyszedł Dell CPI z serii R. Dell CPI z serii R, czyli ten, który był widziany na początku tego filmu, porównywany do tego, który jest tutaj. Dell CPI z serii R według mojej wiadomości i wiadomości całego internetu był ostatnim Dellem z serii CPI. Występował z Neomagiciem 2360 w wersji 4 MB na AGP, również bez akceleracji sprzętowej, z matrycą 14,1 bądź 12,1 cala, również dalej na chipsecie BX440, procesor z gniazdem MMC2, który zawierał jednocześnie i sam procesor, i sam chipset. No i z grubsza to tyle. Wszystkie te Delle charakteryzowały się zasadniczo tą samą klawiaturą i seria R miała już troszkę większą obudowę, troszkę większą matrycę i ona bezpośrednio ewoluowała do serii CPX, które już obsługiwały Pentium 3 i Celerony. I generalnie co tutaj jest takiego zaskakującego w tym konkretnym laptopie? Wiecie co? Jest to Dell CPI z serii S. Dell CPI z serii S. Coś, o czym nikt nie słyszał. Twór, którego nikt na internetach w ogóle nie widział, nie pisał i nie słyszał. Pytałem na Wogons, pytałem w Google. Generalnie w ogóle mam plan napisać do Della, żeby określili się, jaki mają stosunek do tego konkretnego kadłuba, dlatego że również na ich stronie nie znalazłem najmniejszych informacji na ten temat. Ale do rzeczy, czym różni się Dell CPI z serii S od ostatniego znanego światu Della CPI z serii R? A mianowicie, jak widzicie tutaj słusznie na ekranie, mamy tutaj zasadniczą różnicę. A różnica polega na tym, że ten Dell w stosunku do tamtego Della ma kartę grafiki ze stajni ATI. Mamy tutaj ATI M1, znaną również pod nazwą ATI Rage 128 Pro.
i jest to karta, która już wspiera akcelerację 3D, więc jeżeli to jest prawda, jeżeli tutaj wszystko pójdzie pomyślnie, to być może ten laptop z Pentium 2 będzie wspierał akcelerację 3D, a byłoby to coś na skalę laptopów z tamtego okresu niesamowitego, ponieważ ja osobiście, ani też internet, nie przypominamy sobie, żeby występował jakikolwiek laptop z procesorem Pentium 2 i jednocześnie akceleratorem 3D. Więc nie przedłużając, nie przeciągając tego zbyt mocno, zainstalujmy system i zobaczmy, co ten maluch potrafi. I tak, próbując dojść do tego, co to za model laptopa, pomyślałem sobie, że ktoś po drodze zrobił tutaj delikatny przeszczep i w czasach, kiedy to jeszcze miało jakiś większy sens, załatwił sobie płytę z laptopa CPX, zamontował ją do laptopa CPI-R, wrzucając Pentium 2 366 MHz i generalnie, nie mając pieniędzy na upgrade samego CPU, jechał sobie w ten sposób, mając przynajmniej lepszą kartę grafiki ze wsparciem akceleracji 3D. Natomiast bardzo się przejechałem na tym pomyśle, próbując tutaj to zweryfikować. Ta płyta nie przyjmuje mi w żaden sposób ani pamięci PC100 bądź 133, obsługuje jedynie pamięci PC66, które są w niej w tej chwili zamontowane, jak też nie obsługuje możliwości upgrade'u na procesor z serii Pentium 3. Maksymalnym procesorem, jaki tutaj udało mi się zamontować w miejsce tego oto 366 MHz, jest Pentium 2 400, na którym zostały przeprowadzone późniejsze testy i jest tak naprawdę w tej chwili wymaksowany, na ile to tylko było możliwe. Czyli na ten moment bieżąca konfiguracja tego laptopa to ATI Mobility M1 Rage 8 MB na AGP×2, 256 MB pamięci RAM taktowanej 66 MHz w kościach 2 razy 128 MB oraz procesor Pentium 2 400 MHz. I to jest już max. Nie wrzucimy tutaj nic ponadto. Stąd też moja taka w głowie zagadka, co to jest za twór. Bo ja nie wiem, czy da się wrzucić procesor Pentium 2 do płyty CPX, bo tego nie próbowałem. Natomiast nie da się wrzucić procesora Pentium 3 do tej płyty, co jest naprawdę niebywałą ciekawostką, biorąc pod uwagę, że do laptopa z serii CPI-R dało się włożyć maksymalnie Pentium 3 500. Więc napiszę z ciekawości do Della, być może mi odpiszą i dowiem się, może mam jakiś sample inżynieryjny, który kiedyś miał dostać się do sprzedaży, a generalnie finalnie zrezygnowali z jego wypuszczenia na rynek światowy. Płyta główna w Dellu CPX wygląda zasadniczo dokładnie tak samo jak w tym oto Dellu, ale niestety procesora Pentium 2 nie da się tam zainstalować. Fizycznie jak najbardziej pasuje, niestety nie wstaje, nie podnosi się, nie przechodzi post BIOSu. Prawdopodobnie rozbiega się tutaj głównie o mikrokody, które są zainstalowane w tych BIOSach. Niemniej jednak to po raz kolejny uświadamia mnie w przekonaniu, że mam tutaj jakiś niezależny twór, który być może został kiedyś wymyślony, wyprodukowany i porzucony na etapie testów. Jeżeli chodzi o testy syntetyczne tego laptopa, widzicie je w tej chwili na ekranie. Jeżeli o mnie chodzi, jakiegoś wielkiego szału nie ma, natomiast jest to zasadniczo, biorąc pod uwagę to, że to Pentium 2 400, całkiem fajny wynik. No bo przecież w tamtym okresie mniej więcej wszystkie komputery stacjonarne, przynajmniej u moich znajomych, osiągały całkiem spójne wyniki i generalnie, jeżeli chodzi o przełom tamtych czasów, wydaje mi się, że tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. I jakby idąc w tę stronę, można by też zaryzykować stwierdzenie, że jestem na ten moment w posiadaniu najwydajniejszego laptopa z Pentium 2, jaki tylko istnieje w znanym mi internecie. Co oczywiście staram się ciągle potwierdzać, no bo
bardzo jestem tak naprawdę ciekaw historii tego laptopa i tego, jak to wszystko wygląda i skąd to się wzięło. Generalnie wracając do meritum, sam laptop obsługuje tutaj maksymalnie dyski twarde 80 GB. Wszystko, co próbowałem zainstalować powyżej 80 GB na IDE, nie zostało wykryte w BIOSie, więc prawdopodobnie to jest jego całkowity limit. Jeżeli chodzi o samo zasilanie, zasilacz obsługuje sobie zasilacze ze stajni Della PA6 60W. I tych watów ciągnie w swojej maksymalnym poborze w okolicach 50. Więc uważam, że biorąc pod uwagę jego parametry i tamten czas, w jakim został wypuszczony, jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj kolejne bardzo miłe zaskoczenie. Sam dźwięk jest obsługiwany bardzo ładnie w Windowsie, ale też jest obsługiwany bardzo ładnie w DOSie i w samych grach DOS. Sterownik, który pobrałem do tego Maestro, bez problemu zainstalował wszystko łącznie ze sterownikami DOS-u, skonfigurował mi automatycznie AutoExeca, także wszystko jak najbardziej działa. W przeciwieństwie do Della CPI z serii R, gdzie mieliśmy dźwiękówkę już zgodną ze standardem AC97 i pod DOS-em miała problemy. Więc tutaj kolejny jakby plus tego konkretnego kadłuba. Co się tyczy samego systemu, zainstalowałem tutaj Windows 98 w wersji Plus wraz z wszystkimi łatkami do roku 2008 włącznie. Tutaj generalnie, jeżeli chodzi o menadżer urządzeń, wszystko zainstalowało się jak najbardziej poprawnie, nie mam absolutnie z niczym problemu i jak widać wszystko jest tak, jak natura chciała. Co się tyczy karty graficznej, jak widzicie Rage Mobility M AGP razy 2. To samo tyczy się dźwięku, który mamy tutaj ładnie zainstalowany i, jak mówię, żadnych najmniejszych problemów w DOSie. A jak gry spytacie? Ano tak, spójrzcie i sami ocencie. Jak widzicie, można sobie tutaj pociachać w całkiem niezłą plejadę gier, więc no, jest naprawdę świetnie.
A sam laptop bez dwóch zdań jest jedną z moich najcenniejszych zdobyczy na ten czas. Ciągle czekam na odpowiedź Della na maila, którego im wysłałem, który widzicie tutaj na ekranie. Mam nadzieję, że się doczekam. Jeżeli się doczekam, to na pewno myślę zrobić o tym jakiś osobny odcinek, ewentualnie choćby jakiegoś krótkiego shortsa. Co do samego laptopa, tak jak wspomniałem, jest to jedna z moich najcenniejszych zdobyczy i naprawdę jestem niesamowicie zadowolony, że go mam. Tak naprawdę przeczesując cały internet i rozmawiając z ludźmi, których poznałem, tworząc ten kanał, no nikt nie miał zielonego pojęcia o raz istnieniu tego modelu, a dwa o jakimkolwiek laptopie z Pentium 2, który by wspierał akcelerację 3D. Więc naprawdę jest to nie lada gratka i mam nadzieję, że dowiem się na temat jego historii coś więcej. Na ten moment jedyne co wiem na temat tego kadłuba to tyle, że doszedł do mnie od mojego widza w paczce z różnymi innymi gratami i tak naprawdę tyle o nim wiem. Próbowałem się dowiedzieć, co tam się wcześniej w jego historii zadziało. Jedyne, co udało mi się na ten moment uzyskać, to tyle, że mój widz przywiózł go sobie z Anglii wraz z innymi gratami i tam gdzieś kupił go na jakimś pchlim targu z jakimiś innymi gratami. Więc tak naprawdę, no, jego historia ciągle jest dla mnie zagadką. Nie sądzę, żeby komuś w UK chciało się kombinować w ten sposób, żeby gdzieś coś wgrywać, przemieniać, zmieniać mikrokody. No nie wiem. Nie wiem, tak jak mówię, czekam na odpowiedź na maila. Mam nadzieję, że sprawa się w jakiś sposób wyjaśni. Na ten moment jestem naprawdę pod mega wrażeniem, że coś takiego tak naprawdę totalnym fuksem udało mi się zdobyć. Z mojej strony na tą chwilę to tyle. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że fajny kanał, chcecie na nim zostać, może rozważcie subskrypcję. Dzięki, cześć!